Narzędzie o nazwie głosowanie pozwala nam tworzyć w kursie proste, no właśnie, głosowania. Co to znaczy proste? Proste, czyli składające się z jednego pytania. Ale mimo, że to narzędzie jest takie, wydawałoby się bardzo ograniczone, bardzo proste, ma w sobie kilka ciekawych funkcji i chciałbym właśnie w tej chwili o nich opowiedzieć. Najbardziej podstawowa forma głosowania jest widoczna tutaj w przypadku tego głosowania zatytułowanego "Jakim jesteś turystą?". Jest to typowe głosowanie, w którym pytamy studentów o opinie, preferencje. To jest właśnie istotna rzecz w przypadku głosowania, że głosowanie nie ma dobrych i złych odpowiedzi, tylko zbieramy od studentów ich opinie lub preferencje. No i tutaj jest głosowanie. Student ma za zadanie zadeklarować, jakim jest turystą, czy często lubi jeździć w góry. No i kiedy zaznaczymy którąś opcję jako student i klikniemy zapisz mój wybór, to uwaga, możemy zobaczyć wyniki tego głosowania. I tutaj od tego, w jaki sposób to głosowanie zostanie skonfigurowane przez prowadzącego, zależy po pierwsze, czy studenci zobaczą te wyniki w ogóle, po drugie, czy zobaczą je dopiero po samodzielnym oddaniu głosu, czyli dopiero wtedy, kiedy dany student zagłosuje, to wtedy zobaczy wyniki, czy może chcemy pozwolić studentom, żeby widzieli wyniki również przed oddaniem głosu. No i wreszcie, czy te wyniki będą anonimowe, tak jak tutaj widać, są tylko anonimowe słupki pokazujące, ile osób oddało głos na każdą z tych opcji, czy też te wyniki będą wskazywały na to, kto konkretnie jak głosował. No i jeszcze jedna ważna rzecz, którą tutaj widzimy w przypadku tego głosowania, jest taka, że możemy pozwolić studentom na zmianę swojego głosu. Czyli jeśli zezwolimy im na zmianę zdania, to wtedy będzie dostępna taka opcja usuń mój wybór. I student, który już zagłosował, będzie mógł usunąć swój wybór i zagłosować ponownie w inny sposób. Oczywiście, jeśli nie chcemy takiej opcji dawać, możemy jej nie włączać. Zobaczmy teraz inny rodzaj głosowania, który pokazuje bardzo specyficzne zastosowanie tego narzędzia. Tak naprawdę wykorzystamy to narzędzie w tej chwili nie jako faktyczne, klasyczne głosowanie, tylko jako wybór dla studentów. Czyli przykładowo, chcemy na zakończenie naszego przedmiotu zrealizować ze studentami jakieś projekty i chcemy, żeby każdy student miał możliwość wybrania tematu projektu. W tym przypadku, zobaczmy, jak wejdziemy tutaj, to widzimy, że ten projekt będzie realizowany w parach. Czyli mamy 3 propozycje tematów. Dwudniowa wycieczka dla licealistów, jednodniowa wycieczka dla rodziny i para turystów chcących spędzić cały tydzień w górach. I student ma za zadanie zadeklarować, który z tych projektów chciałby realizować. Ale zobaczmy, jakie tutaj z kolei w tym głosowaniu są zastosowane opcje. Po pierwsze, widzimy, że już nawet przed oddaniem głosu Anna, która w tej chwili jest w tym głosowaniu zalogowana, w tym kursie, Anna jeszcze głosu nie oddała, a już widzi, ile osób zagłosowało na który z tych tematów. I co więcej, Anna widzi, kto na który temat głosował. Czyli może podjąć decyzję, kierując się nie tylko tematem, ale również tym, z kim będzie ten projekt realizowała. Czyli w tej chwili Anna, decydując, może wybrać albo jednodniową wycieczkę dla rodziny, albo wypad dla pary wytrawnych turystów. Ponieważ dwudniowa wycieczka dla kilkunastoosobowej grupy licealistów została już wybrana przez 2 osoby i uwaga, tutaj kolejna ciekawa funkcja głosowania i skoro została wybrana przez 2 osoby, to ta opcja jest już pełna. Tu mamy adnotację, że to jest pełne i Anna nie może już tej opcji wybrać, ponieważ osoba
nauczyciel tworzący to głosowanie zdecydował, że każda z tych opcji może być wybrana tylko przez maksymalnie 2 osoby, tak żeby te projekty były realizowane w parach. No i teraz Anna może zaznaczyć jedną z tych opcji pozostałych, gdzie jest tylko jeden student przypisany do każdej z nich i wtedy zadeklarować, że chce realizować projekt jednodniowej wycieczki dla rodziny razem z Moniką. Trzeci przykład głosowania pokaże nam jeszcze inną funkcję tego narzędzia. Kiedy myślimy o głosowaniu, to w naturalny sposób przychodzi nam do głowy, że chcemy dać studentom kilka opcji, kilka możliwości, na które mogą zagłosować. Ale uwaga, na platformie Delta możliwe jest stworzenie również głosowania, które będzie miało tylko jedną opcję do wyboru. Wydawałoby się, że jest to bez sensu, ale można to wykorzystać na przykład do tego, żeby od studentów zebrać pewnego rodzaju deklaracje. Tak jak tutaj widzimy w tym przypadku, w naszym kursie mamy dokument z zasadami udziału w kursie, a następnie nauczyciel stworzył głosowanie, które zatytułowaliśmy po zapoznaniu się z zasadami, kliknij tutaj. No i kiedy studenci klikną, to mają głosowanie, ale uwaga, jest to głosowanie tylko z jedną opcją. Czyli jest tylko i wyłącznie opcja potwierdzam, że zapoznałem się uważnie z zasadami udziału w kursie i student może kliknąć zapisz mój wybór. Oczywiście student może tego głosowania nie zaznaczyć, nie wziąć udziału w tym głosowaniu, nie zaznaczyć tej opcji, no ale wtedy będzie to jednoznacznie oznaczało, że nie zapoznał się z tymi zasadami. Czyli takie głosowanie z jedną możliwą opcją jest ciekawym sposobem na to, żeby zebrać od studentów pewne deklaracje. Co więcej, jeśli dodatkowo wykorzystamy oprócz tego głosowania, wykorzystamy opcję dostępu warunkowego, to wtedy takie właśnie jednopytaniowe głosowanie może być bardzo ciekawą możliwością do tego, żeby na przykład do modułów tematycznych w naszym kursie dać dostęp tylko tym studentom, którzy właśnie w takim głosowaniu zaznaczyli opcję, że zapoznali się z zasadami udziału w kursie. Czyli dopóki student nie zaznaczy w tym głosowaniu zapoznałem się z zasadami udziału w kursie, to moduły tematyczne naszego szkolenia czy kursu będą dla takiego studenta niedostępne.